W ten sposób często kończymy tak, że bardzo duże sumy wydajemy na bardzo innowacyjne produkty produkowane na Zachodzie, w Stanach, a również na Dalekim Wschodzie, jak na przykład Korea Południowa. To ma szansę się zmienić i chciałbym przekonać, że ten 1% z budżetu wojskowego, no to jest nie tylko inwestycja w to, że prawda, naukowcom będzie trochę lepiej, ale przede wszystkim inwestycja w naszą własną gospodarkę i w naszą własną odporność na zaburzenia globalne. Miejscem bitwy jest obecnie umysł ludzki. I absolutnie nie musimy tutaj podlegać fake newsom, jeżeli mówimy o dezinformacji. Wystarczy na przykład, jeżeli zamykamy się we własnych bańkach informacyjnych definiowanych przez algorytmy na naszych urządzeniach cyfrowych. I już mamy dezintegrację społeczności lokalnej. Podcast Narodowego Centrum Nauki o polityce naukowej i roli badań w życiu społecznym. Pokazujemy, że nauka to nie tylko domena badaczek i badaczy. Jej osiągnięcia przekładają się na życie nas wszystkich. Rozmowy prowadzi Anna Korzekwa-Józefowicz. Dzień dobry. Dziś będę rozmawiać z moimi gośćmi o nauce w kraju przyfrontowym. A moimi gośćmi są profesor Justyna Chodkowska-Miszczuk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. I Michał Parniak, doktor habilitowany z Uniwersytetu Warszawskiego, lider grupy badawczej w Centrum Optycznych Technologii Kwantowych na Uniwersytecie Warszawskim. Generalnie cześć, dzień dobry. W trakcie rozmowy będziemy mówić o waszych badaniach, więc tam będziecie mieli okazję też przedstawić się więcej od tej strony naukowej, badawczej, ale na razie wspomnę tylko takie podstawowe obszary waszych badań. Jak już wspomniałam, Michał pracuje w Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, jest tam liderem grupy badawczej, jest fizykiem i jest takim typowym reprezentantem pokolenia NCN, jak sądzę, bo też zaczynałeś od grantu Preludium, prawda? Tak. A teraz jesteś już doktorem habilitowanym. Dla tych, którzy nie wiedzą, grant Preludium jest dla osób, które jeszcze doktoratu nie mają. Michał w trakcie doktoratu opracował pamięć kwantową, później przygotował w kolejnych latach procesor kwantowy, no i generalnie jest specjalistą od technologii, które są uznawane za jedne z technologii przyszłości. Pani profesor Justyna Chodkowska-Miszczuk jest badaczką z pogranicza nauk społecznych i nauk o Ziemi. Specjalizuje się w społeczno-przestrzennych aspektach transformacji energetycznej, odnawialnych źródłach energii, koncepcjach smart i resilience i wielu, wielu innych zagadnieniach, o których będzie miała okazję za chwilę powiedzieć. Tematem naszej rozmowy jest nauka w kraju przyfrontowym. Porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby badania mogły realnie wzmacniać zdolność państwa do reagowania na kryzysy. Porozmawiamy o nauce rozumianej jako fundamencie odporności, ale nie tylko odporności militarnej, ale także społecznej i środowiskowej. To już pierwsze pytanie do was. Do Justyny jako badaczki, ale też, co bardzo ważne, członkini Rady Narodowego Centrum Nauki. W jaki sposób badania podstawowe mogą realnie wzmacniać bezpieczeństwo państwa? Rozumiane właśnie szeroko, nie tylko jako to bezpieczeństwo militarne. Każde wyzwanie rozwojowe, a do takiego też należy budowanie bezpieczeństwa państwa, wymaga zaangażowania wszystkich zasobów, wykorzystania najnowszych osiągnięć opartych na dowodach naukowych, a właśnie takie dostarczają nam nauki podstawowe. I myślę, że możemy sobie tutaj spokojnie też sięgnąć do przykładów z zagranicy, w jaki sposób wyniki badań podstawowych są implementowane i znajdują zastosowanie już w poszczególnych sektorach związanych z budowaniem bezpieczeństwa. Jako że jestem przewodniczącą Komisji Głównej K1 w Radzie Narodowego Centrum Nauki, a więc komisji, która jest związana z naukami humanistycznymi, społecznymi i o sztuce, pozwolę sobie odnieść się do przykładów właśnie z zakresu tzw. HS i doświadczeń amerykańskiej agencji grantowej NSF. Parę lat temu NSF opublikowała raport, w którym podsumowała wykorzystanie wyników badań społecznych właśnie w kontekście budowania bezpieczeństwa państwa.
I chociażby badania z końcówki lat 80. XX wieku nad terroryzmem, przeciwdziałaniem terroryzmowi, znalazły zastosowanie, zostały wykorzystane i skomercjalizowane z udziałem Departamentów Stanów Zjednoczonych, Departamentu Obrony i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podobnie badania nad przyczynami konfliktów etnicznych, niespójności politycznej również zostały skomercjalizowane przez agendy rządowe Stanów Zjednoczonych. I jeszcze raz warto podkreślić, że badania podstawowe, ze względu na to, czy mówimy o wynikach badań eksperymentalnych, nauk o życiu, nauk ścisłych, technicznych, czy nauk społecznych, humanistycznych, także o sztuce, wszystkie te badania prowadzone we wszystkich dyscyplinach powinny i są wykorzystywane właśnie w budowaniu bezpieczeństwa państwa. Bowiem potrzebujemy kompleksowego, systemowego spojrzenia na to zagadnienie. Myślę, że przede wszystkim warto pomyśleć o tym, czy badania podstawowe muszą być inspirowane tylko czystą ciekawością. Ja myślę, że w ogólności i w szczególności w tym naszym przypadku nie tylko, tak? To nie jest ten jedyny powód. Często mówi się o właśnie takich różnych rodzajach badań, takich jak te najbardziej fundamentalne, te badania stosowane, ale mówi się tradycyjnie o takich różnych kwadrantach i jest taki ciekawy kwadrant badań zwany kwadrantem Pastera, w którym mówimy o badaniach podstawowych, ale inspirowanych przyszłymi zastosowaniami. Czyli w tym przypadku i tym, czym ja się zajmuję w ogromnym stopniu, jest to poszukiwanie zupełnie nowych podejść do rozwiązania jakichś problemów, które, można powiedzieć, odrzucają jakiś cały szereg konwencjonalnych sposobów i cofają się do samego początku, do samych podstaw fizycznych, ale jednak z tyłu głowy trzymamy pewne zastosowania. No i oczywiście technologie w fizyce w zupełnie jasny sposób przydają się nawet po wielu latach do takich nawet zupełnie militarnych technologii, ale również do technologii, które zwiększają naszą suwerenność, cybersuwerenność, które zwiększają to, że opanowujemy pewne technologie samemu, że mamy również w Polsce specjalistów, którzy są w stanie kontrolować niezależnie, produkować pewne technologie związane na przykład z komunikacją i w tym momencie wzrastającą w swojej wadze również komunikacją kwantową, ale również klasyczną, tak jak na przykład własna umiejętność kontrolowania sieci telekomunikacyjnych. To są zagadnienia, które często dotykają podstaw optyki, podstaw fizyki kwantowej, a jednocześnie mają to bardzo jasne zastosowanie. Chciałbym jeszcze dodać, jak wielu fizyków widzi w ogóle może rolę badań podstawowych, więc mamy taką historię ze Stanów Zjednoczonych również, gdzie dyrektor Fermilabu Wilson został zapytany, czy w ogóle badania podstawowe czy konstrukcja akceleratora, który był akurat inspirowany czystą ciekawością, jakoś wpłynie na zdolności obronne Stanów Zjednoczonych. On wtedy powiedział i notabene był pytany przez kongresmena, który był bardzo przyjazny Fermilabowi, który próbował znaleźć sposób, jak to dalej przedstawić społeczeństwu i innym kongresmenom. No i tutaj dyrektor powiedział, że to, co zbudujemy, to spowoduje, że będziemy mieli czego bronić, że nasze państwo będzie, jak to powiedział, worth defending. To myślę jest bardzo ważne, ale z drugiej strony nie ma wątpliwości, że następnie często zrozumienie podstaw działania materii przenosi się też w konkretne zastosowania. Środowisko akademickie od dłuższego czasu zwraca uwagę na to, że właśnie obronność to coś szerszego niż tylko ta obronność w sensie militarnym i apeluje o włączenie instytucji takich jak na przykład NCN w badania dotyczące obronności, właśnie tej szeroko rozumianej i przeznaczenia 1% z budżetu MON-u na badania. Jak wy to
widzicie tutaj też oczywiście pytania do Justyny jako do radnej, ale też do Michała jako członka społeczności akademickiej. I jeżeli chodzi o wydatkowanie budżetu MON, to możemy sobie nawet sięgnąć do dokumentów resortowych. Decyzją MON, bodajże z 22 marca 2022 roku, jasno czytamy, że badania w zakresie obronności powinny być realizowane we współpracy z agencjami grantowymi, w tym z Narodowym Centrum Nauki. Oczywiście możemy także znaleźć dokument, gdzie są wylistowane takie najbardziej palące obszary problemowe, które powinny być zaadresowane. I tutaj oczywiście sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo energetyczne, kwestie związane z badaniami biomedycznymi, ale we wszystkich tych problemach jak najbardziej możemy zlokalizować badaczy z zakresu nauk podstawowych, bo absolutnie to jest dobry punkt wyjścia, właściwie kiedy mówimy o badaniach stosowanych, aplikacyjnych, żeby zacząć rozmowę od badań podstawowych, bezwzględnie. Ale też właśnie powiedzmy jeszcze o badaniach podstawowych, ale z konkretnych obszarów. Mówię tutaj o obszarze, który ty reprezentujesz, czyli naukach humanistycznych, społecznych. One instynktownie i naturalnie nie kojarzą się z obronnością, prawda? Chociaż jak chwilę się zastanowimy, to już pewne hasła przychodzą do głowy typu dezinformacja. Tak. Jak ty określasz cały ten pakiet? Jak możemy je nazwać? Badań, bez których trudno sobie wyobrazić dzisiaj bezpieczne państwo. Jak dosyć czytelnie, myślę, wyrazili to badacze z Johns Hopkins University w jednym z raporcie NATO Review, miejscem bitwy jest obecnie umysł ludzki. I absolutnie nie musimy tutaj podlegać fake newsom, jeżeli mówimy o dezinformacji. Wystarczy na przykład, jeżeli zamykamy się we własnych bańkach informacyjnych definiowanych przez algorytmy na naszych urządzeniach cyfrowych i już mamy dezintegrację społeczności lokalnej. A absolutnie działania związane z innowacjami społecznymi są niezwykle potrzebne, bo każda zmiana, każde działanie, każde wyzwanie rozwojowe właśnie także związane z budowaniem bezpieczeństwa państwa, wymaga zmiany społecznej. Akceptacji, aprobaty, budowania świadomości i tutaj jest ogromne pole do działań właśnie z zakresu badań, czy to społecznych, czy humanistycznych. Śmiem nawet twierdzić, że o sztuce także. Historycznie rzecz biorąc, nasze rodzime innowacje, rodzime wojsko raczej nie inwestowało za dużo we własne innowacje. Tym niemniej mamy oczywiście jakąś produkcję, ale innowacje nie były kluczem, nie były tym korem tego, co robimy. I w ten sposób często kończymy tak, że bardzo duże sumy wydajemy na bardzo innowacyjne produkty produkowane na Zachodzie, w Stanach, również na Dalekim Wschodzie, jak na przykład Korea Południowa. To ma szansę się zmienić i chciałbym przekonać, że ten 1% z budżetu wojskowego, to jest nie tylko inwestycja w to, że prawda, naukowcom będzie trochę lepiej, ale przede wszystkim inwestycja w naszą własną gospodarkę i w naszą własną odporność na zaburzenia globalne. Więc inwestując we własne programy rozwoju takich technologii około obronnych, tak? Mamy szansę wyszkolić specjalistów, którzy, tak jak powtórzę, będą w stanie jakoś kontrolować te technologie i jesteśmy w ten sposób potencjalnie w takich technologiach odporni na to, że prawda, nawet nasi sojusznicy mogą powiedzieć, że ale tego sprzętu wam nie wolno tutaj użyć na przykład. Ja rozwijając swoją technologię, to są takie jakby bardzo precyzyjne detektory promieniowania mikrofalowego oparte na atomach, zupełnie nowy sposób odbioru fal mikrofalowych, bardzo się szybko narzuca każdemu, kto się tym zajmie, zastosowanie choćby w technologii radarowej. To ma jasne zastosowania w obronności. Dało się zauważyć, kiedy się tym zająłem, że zanim udało mi się porozmawiać z
z polskim resortem obrony, o czym zaraz powiem, to dużo szybciej skontaktowali się ze mną Amerykanie. I okazuje się, Stany mają bardzo szerokie programy wsparcia takich badań wokół obronności. Agencje takie jak na przykład Office of Naval Research, Army Research Lab czy DARPA często ogłaszają bardzo szerokie konkursy, w których nawet mogą brać udział właśnie polskie laboratoria, co my też robiliśmy w przeszłości. Ale ogłaszają na przykład konkursy typu wyzwanie. Kilka laboratoriów ma rozwiązać jakiś podstawowy problem techniki, podstawowy problem inżynieryjno-fizyczny. Znaczy oni określają ten podstawowy problem? Jest jakaś ogólnie określają. Nazwa, hasło, tak? Tak, jest nazwa, hasło i następnie kilka laboratoriów dostaje granty. Ci, co rozwiążą najlepiej, pewnie potem jeszcze dostają premię, ale zasadniczo to takie wyzwanie jest realizowane w takim trybie współpracy / konkurencji przez kilka różnych laboratoriów. My bylibyśmy w stanie coś takiego robić i takie problemy również w Polsce rozwiązywać i myślę, że to był stymulant nie tylko dla nauki, ale właśnie też dla gospodarki. Jest pewien postęp, myślę, na przykład pewien świeży powiew w resorcie obrony wprowadziła taka nowa formacja Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, z którymi przynajmniej zaczęliśmy rozmawiać, więc można mieć nadzieję, że dążymy w jakimś kierunku, w którym takie rzeczy w Polsce mogłyby się rzeczywiście dziać. Dla dobra, tak jak mówię, zarówno naukowców, gospodarki, jak i obronności. I sygnał wyszedł od wojska? Czy to najpierw wy jako grupa badawcza? Wyszedł od Wojsk Obrony czy Cyberprzestrzeni, wyszły pierwsze sygnały i wychodzą nadal. Jest to formacja, która rzeczywiście się technologiami kwantowymi interesuje. Doskonale. Z drugiej strony Rada NCN-u też wykonuje pewne działania, żeby przekonać MON jako całość do zainwestowania w badania podstawowe. Jakie tutaj te kroki już zostały poczynione i jak ty widzisz te takie badania, zwłaszcza z obszaru nauk humanistyczno-społecznych, które mają szczególny potencjał? Mhm. Tutaj Rada Centrum absolutnie myślę, że jest jednomyślna w tym, że w obecnej sytuacji geopolitycznej po prostu badania podstawowe powinny być włączone w badania nad obronnością. Dlaczego? Tutaj pozwolę sobie sięgnąć do wypowiedzi profesor Katarzyny Zysk z Norweskiego Uniwersytetu Obrony. Ta wypowiedź padła podczas październikowego webinarium. Webinarium jest organizowane ono jest dosyć cykliczne, przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. To jest taka agenda MON, która zajmuje się również badaniami właśnie. Chwilę też chciałabym o tym opowiedzieć. Ale wracając do wypowiedzi profesor Zysk, powiedziała dosyć wyraźnie, że alians sektora cywilnego z sektorem wojskowym to jest to, co musimy w tym momencie wykonać. Dlaczego? Dlatego, że otwarcie sektora cywilnego, mówimy oczywiście o systemie nauki, dla wojska pozwala na szerszy dostęp z jednej strony do ekspertów, specjalistów, a z drugiej strony do najnowszych odkryć badań. A tego potrzebujemy, jeżeli chodzi o budowanie bezpieczeństwa. Nie tylko w tym celu, żeby kształcić, czy kształtować tę postawę taką responsywną, ale właściwie mówimy tu o predykcji, tak? Bo tylko jeżeli skupimy się na odpowiedzi tu i teraz, no to jesteśmy krok do tyłu. Musimy myśleć o tym, co się będzie działo w przyszłości, przewidywać różne sytuacje. Także absolutnie Rada NCN podejmuje wszelkie kroki, żeby jak najbardziej zaistnieć również pod postacią oferty konkursowej. Jeżeli chodzi o badania nad obronnością, nad działaniami militarnymi, jesteśmy tutaj otwarci na to, w jaki sposób resort zareaguje. Jak już wspominałam, jest ta decyzja z 2022 roku, która wskazuje na potrzebę współpracy z agencjami grantowymi, w tym z Narodowym Centrum Nauki, więc jak najbardziej ta droga jest otwarta. Miejmy nadzieję, że z sukcesem. Jeżeli zaś chodzi o te badania społeczne, humanistyczne, to tak jak wspomniałam, dobrym przykładem jest właśnie działalność Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
Jest to podmiot, który jest zlokalizowany w Bydgoszczy, a podlega bezpośrednio Ministerstwu Obrony Narodowej. Tak jak wspomniałam, organizuje szereg szkoleń, webinariów, konferencji, wydaje czasopismo naukowe i jak najbardziej jest takim hubem łączącym naukowców z instytutów badawczych, z uniwersytetów, no właśnie z ekspertami z zakresu obronności, praktykami. I chociażby przyszłotygodniowa konferencja, która będzie miała miejsce w Warszawie, Globe State, jest tego dobrym przykładem, gdzie będą dyskutowane kwestie dotyczące bezpieczeństwa, środowiska, w jaki sposób wykorzystać istniejące struktury do budowania obronności kraju. Słuchasz podcastu Narodowego Centrum Nauki. A Michał już w sumie dużo o tym mówił. Michał mówił o swoich badaniach, które można wykorzystać bezpośrednio w odporności, w budowaniu odporności. Ale może jeszcze chciałbyś jakoś rozwinąć. Ale też pytanie właśnie do Justyny. Twoje konkretnie badania, bo to nie wybrzmiało. W jaki sposób one mogą przyczynić się do budowania silniejszego społeczeństwa? To może od Michała zacznie. Myślę, że warto tu powiedzieć szerzej o technologiach kwantowych. Ewidentnie na świecie ruszył pewien rodzaj wyścigu kwantowego, w którym już interesanci konkretnych zastosowań zorientowali się, że niektóre technologie kwantowe, jak na przykład sensory, którymi ja się zajmuję, mają już bardzo bliskie zastosowanie, a inne, na przykład takie jak komputery kwantowe, mają może jeszcze troszeczkę nie do końca, powiedziałbym, że nawet bardzo jeszcze niezrozumiałe zastosowania, ale potencjalnie o wielkiej wadze. Wchodząc w trochę szczegółów, na przykład w sensoryce kwantowej, czyli tym, czym ja się zajmuję, my konstruujemy bardzo precyzyjne sensory mikrofalowe, które również mają szansę służyć do promieniowania terahercowego. W Polsce mamy też bardzo duże zainteresowanie właśnie promieniowaniem terahercowym przez kilka innych grup i to ma bardzo ciekawe zastosowania. Oczywiście skanery terahercowe są już używane na lotniskach, to są te takie, które tak trzeba dziwnie stanąć. Tym niemniej zastosowania teraherców w skanowaniu i wykrywaniu na przykład substancji wybuchowych są wciąż rozwijane. Następnie magnetometry, czyli urządzenia atomowe służące do wykrywania pól magnetycznych. Ostatnio pojawiają się propozycje, nad którymi pracują różni moi koledzy, aby używać takie urządzenia do nawigacji bez użycia systemu GPS. Oczywiście ostatnio dużo słyszymy o tym, jak GPS jest zakłócany. Sam GPS również opiera się na bardzo ciekawych i fundamentalnych odkryciach z fizyki, ale teraz zastanawiamy się, jak zrobić dobrą nawigację bez użycia GPS-a. Wchodząc teraz w bezpieczeństwo pokrótce komunikacji, to komputery kwantowe jednym z oryginalnych pomysłów algorytmu Shora, który zaczął budować tą modę na te badania, to, że w ogóle się ludzie masowo tym zajęli, jest to, że taki komputer mógłby złamać istniejące szyfry. Z drugiej strony od tego czasu wymyślono między innymi komunikację kwantową, która by zabezpieczała nas przed tym komputerem, jak również kryptografię postkwantową, w której prezentowane są szyfry, które przynajmniej mamy silne podejrzenia, że nie mogą być złamane przez komputer kwantowy, chociaż tak naprawdę to niczego się jeszcze nie umiemy dowieść, niczego tak na pewno nie wiadomo. Więc są to bardzo, bardzo ciekawe badania podstawowe o bardzo istotnym znaczeniu w bezpieczeństwie przesyłania informacji, tak? Ponieważ sami wiemy, że podczas II wojny światowej Niemcy też myśleli, że Enigma ich zabezpieczy, tak? A jednak jej złamanie okazało się absolutnie kluczowe dla przebiegu wojny. I w tej chwili ten wyścig kryptograficzny jest, prawda, rozkręcony do maksimum, tak? To są bardzo fundamentalne pytania, o jednocześnie ogromnym praktycznym znaczeniu.
A komputery kwantowe, nad którymi ludzie pracują, choć nikt tak naprawdę jeszcze nie był w stanie zastosować komputera kwantowego do czegoś, co tak na pewno jest przydatne, ale jedną z bardzo rozwijanych dziedzin jest to, aby używać komputery kwantowe do różnych bardzo skomplikowanych symulacji rzeczywistości. Czy to jest na przykład projektowanie cząsteczek, leków, to jest zastosowanie, w które ja wierzę jako zastosowanie, które może być rzeczywiście praktyczne, po szersze zastosowania, takie jak nawet symulacje sytuacyjne. No to jeszcze naprawdę nie wiadomo, jak to dokładnie zrobić, ale wyścig trwa i my również jako kraj w tym wyścigu jesteśmy, choć oczywiście nie z jakimś bardzo fascynującym finansowaniem, ale jednocześnie z bardzo dobrym kapitałem ludzkim. Dobrze, to za chwilę. Teraz wróćmy jeszcze do Justyny. Chociaż nawiązując do tego, co powiedziałeś przed chwilą, mogę powiedzieć, że jednym z takich obszarów, które Rada wskazała, które w swoich dyskusjach mówi w kontekście właśnie wykorzystania środków na obronność, jest system autonomicznej nawigacji roju dronów właśnie bez dostępu do GPS. Czyli rozumiem, że to odpowiada na problemy z GPS-em, o których wspomniałeś. Ale teraz badania humanistyczne i społeczne. To znaczy, jak twoje badania moim zdaniem bardzo się wpisują, ale przekonaj mnie i słuchaczy, że rzeczywiście wpisują się w kwestię obronności. Okej, to zacznę od leitmotywu moich badań, czyli bezpieczeństwa energetycznego, transformacji energetycznej. Myślę, że to jest clou problemu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i środowiska cywilnego, i również sił obronnych. Dlaczego? Dlatego, że wiemy doskonale współcześnie, że jesteśmy uzależnieni od importu paliw, od importu energii. A musimy przewidzieć taką sytuację, która doprowadzi nas do uniezależnienia się od tych dostaw zewnętrznych, która doprowadzi nas do budowania lokalnych, na poziomie naprawdę lokalnych systemów społeczno-gospodarczych, do budowania skalowanych, autonomicznych, powiedziałabym, hubów energetycznych. Z jednej strony, a z drugiej strony dbałości o elementy infrastruktury krytycznej. To jest też niezwykle istotna kwestia, która wpisuje się w budowanie bezpieczeństwa energetycznego. I wracając do bezpieczeństwa energetycznego i transformacji energetycznej, warto pamiętać też o tym, że mamy takie możliwości. Absolutnie są w naszym zasięgu. To jest cały szereg różnego rodzaju odnawialnych źródeł energii. I nie chciałabym tutaj iść w schematy, wskazując na energię promieniowania słonecznego, energetykę wiatrową czy hydroenergię, ale warto spojrzeć na to, z czym zmagamy się. Mam tu na myśli bioodpady, które absolutnie jako społeczeństwo konsumpcyjne produkujemy i produkować będziemy. Wymagają zagospodarowania, są dostępne lokalnie, możemy na ich bazie produkować biopaliwa, biogaz, energię, która nie jest uzależniona w jednostce czasu od warunków naturalnych środowiska przyrodniczego, tak jak to ma miejsce w przypadku właśnie tej wcześniej wspomnianej triady, więc absolutnie zasoby i możliwości mamy. Kwestia tego, w jaki sposób ten system energetyczny będzie kształtowany, tak aby mógł spełniać z jednej strony kwestie związane z biogospodarką, z zagospodarowaniem chociażby odpadów, a z drugiej strony będzie odpowiadał na potrzeby tworzenia systemu energetycznego, który jest uniezależniony od dostaw zewnętrznych, bo to jest podstawa funkcjonowania i wojska, i społeczności lokalnej. To z jednej strony. A z drugiej strony myślę, że kwestie związane z osadnictwem, ze strukturami osadniczymi, przestrzenią wiejską i miejską jako miejscami prowadzenia działań militarnych. Tutaj również potrzebujemy badań w tym zakresie, w jaki sposób te struktury osadnicze mogą być wykorzystane, w jaki sposób wymagają wsparcia. Bardzo dużo zagadnień z zakresu osadnictwa i funkcjonowania również społeczności. To są takie najbardziej, myślę, istotne przykłady. Wspomniałaś o bioodpadach. Gdyby ktoś z Ministerstwa Obrony Narodowej czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zgłosił się do ciebie, czy do naukowców zajmujących się tą tematyką, to miałabyś gotowe recepty, jak wykorzystywać?
Oczywiście nie można powiedzieć, że mamy jeden wzór, który wystarczy przyłożyć, czy to jesteśmy w Ustrzykach Dolnych, czy w Świnoujściu i zadziała, dlatego, że musimy brać pod uwagę kontekst lokalny. Jakie są uwarunkowania lokalne, czy jesteśmy w gminie miejskiej, czy jesteśmy w gminie wiejskiej. Pamiętajmy też, że nie zawsze te granice administracyjne, które są sztucznie wytyczone, są tymi, które powinniśmy brać pod uwagę. Również tworzenie związków gmin, współpraca międzygminna na takim szczeblu lokalnym, ale jednak przekraczająca te granice administracyjne, tutaj również powinna być brana pod uwagę. Mhm. Niedawno słyszałam o takim pomyśle z Estonii. Tamtejszy urząd premiera przygotowuje się, a właściwie przygotowuje społeczeństwo, między innymi też przy udziale osób rozpoznawalnych, jakoś tak środowiskowo. Społeczeństwo przygotowuje nie tylko na wojnę, ale na to, żeby zachować spokój w warunkach krytycznych. Widzicie jakieś tego typu przestrzenie i tego typu działania, które powinny być również w Polsce jakoś wdrażane? Jeżeli chodzi o kontakt ze społeczeństwem, absolutnie to jest, myślę, że jeszcze ziemia niczyja. Nie jest zagospodarowana, jeżeli chodzi o kwestie obronności, czy też przygotowania społeczeństwa do różnych wydarzeń. Żyjemy w czasach naprawdę nieprzewidywalnych ryzyk i fluktuacji i musimy być I tutaj ta rola nauk społecznych wydaje się zupełnie nie do przecenienia, prawda? Absolutnie. To właśnie w zakresie nauk społecznych i humanistycznych bym podkreśliła także, bo przecież wspomniana wcześniej przeze mnie ta wypowiedź z NATO Review, że umysł ludzki to jest miejsce bitwy, tak, miejsce walki. To jest właściwie cały czas obszar, który wymaga badań i to takich, bym powiedziała, interdyscyplinarnych, bo i socjotechnicznych, i psychologicznych, i filozoficznych. Myślę, że tutaj wszystkie dyscypliny z nauk społecznych i humanistycznych się odnalazły. Z jednej strony właśnie interdyscyplinarnych, ale też bym powiedziała, że transdyscyplinarnych, czyli uwzględniających różne podmioty, które uczestniczą w tym procesie. Mhm. Michał mówił o technologiach kwantowych i kończył wątek mówiąc o komputerach kwantowych. Jest moda na komputery kwantowe. Hasło komputery kwantowe zawsze jakoś tak skupia, ogniskuje uwagę, prawda? No, Polska jakoś nawet przygotowuje się, czy wręcz już kupuje komputery kwantowe. Jak ty się odnosisz do tego typu zakupów? Czy to wzmacnia naszą technologiczną przewagę? To złożony temat oczywiście i komputery kwantowe są owiane aktualnie dużą mgłą informacji prasowych, które służą w dużym stopniu temu, aby zwiększać kurs akcji firm, które je produkują, a niekoniecznie, żeby tłumaczyć, na czym, jakie dokładnie osiągnięcia naukowo-technologiczne są realizowane. W tym szumie ciężko się przebić z wyraźną wiadomością, czemu mogą posłużyć komputery kwantowe, a jakie nie są. Prawda, najczęściej usłyszymy, że komputery kwantowe są dużo szybsze niż komputery klasyczne. To jest jakby zupełnie nieprawda. To jest uproszczenie, które powoduje właściwie rozwianie całej istotnej informacji. Komputery kwantowe rozwiązują inne problemy i mają potencjał, żeby je rozwiązywać szybciej i lepiej. I jest to subtelne i jest to wciąż obszar badań podstawowych. Dlatego my jako naukowcy musimy więcej wychodzić właśnie do społeczeństwa i mówić, budować to zaufanie do specjalistów i mówić też o tym, że my cofamy się do tych fundamentalnych pytań nie po to, żeby zamknąć się w wieży z kości słoniowej i tam, prawda, robić swoje badania i z nikim nie rozmawiać. Cofamy się po to, aby tam wyszukiwać tej prawdziwej innowacji. Cofamy się po to, aby stamtąd wybudować coś, co będzie miało
później znaczenie w technologii. No i w przypadku komputerów kwantowych jest sytuacja taka, że jeśli w tym momencie kupimy gotowy komputer kwantowy od jakiejś wielkiej korporacji, to obawiam się, że zanim on do nas dojdzie, to już będzie przestarzały. Dlatego, że w komputerach kwantowych mamy w tej chwili bardzo szybki rozwój. Nie ma jeszcze dominacji ani jednej firmy, a ponadto nawet nie ma dominacji jednej technologii, bo pomyślmy, że aktualnie komputery klasyczne wszystkie opierają się na półprzewodnikach z krzemu. To jest absolutnie jasne. A na komputerach kwantowych mamy może nawet z 9 różnych technologii, tak? Są komputery na nadprzewodnikach, na jonach, na atomach neutralnych, fotoniczne, na jonach w kryształach, to jest zupełnie co innego. Również krzemowe też są i można by dalej wymieniać, więc w tym wyścigu nie ma absolutnie jeszcze określonego zwycięzcy. No a my tutaj aktualnie w Polsce więcej zainwestowaliśmy w kupienie jakichś gotowców, z których niewiele wynika, niż w to, żeby na przykład opanować te technologie samemu i mieć specjalistów, którzy będą w stanie takie komputery obsługiwać, nie tylko, że tam zrobią jakiś bardzo demonstracyjny, edukacyjny algorytm kwantowy na nich, ale tak, że będą rozumieli technologię hardware'ową od zera. Bo to nie jest taka technologia w tej chwili, jak w przypadku komputerów klasycznych, gdzie trzeba koniecznie mieć fotolitografię z ASML i po prostu jest to tak zaawansowana technologia, że tego nie skopiujemy. Wszystkie układy kwantowe są w tej chwili wciąż 1000 razy większe niż układy klasyczne i to jest technologia, którą mamy szansę opanować i powinniśmy ją opanowywać od Technology Readiness Level, czyli TRL 1, tak? Czyli od samych podstaw. I myślę, że takie badania, być może zorganizowanie pewnego wyzwania dla kilku grup naukowych w Polsce, aby każda konstruowała komputer kwantowy innego rodzaju, będzie nie tylko dużo bardziej opłacalne dla naszej lokalnej gospodarki, niż zakupienie komputera kwantowego, do którego, jeśli cokolwiek chcemy zmienić, to musimy dzwonić do producenta z Austrii, a jedyne, co możemy zrobić, to nazwać go na przykład Piast. Natomiast w ten sposób będzie to większy stymulant dla gospodarki i dla nauki i jeszcze prawdopodobnie wyjdzie sporo taniej. Czyli też uniezależnienie się. Uniezależnienie się, bo jest to po prostu w zasięgu naszych możliwości, w zasięgu tych funduszy, które i tak są wydawane na zakupy gotowych urządzeń. To w zasadzie Michał już wyczerpał temat, ale Justyna, to jakby końcówka jest dla ciebie, to znaczy jak wzmacniać odporność? Myślę, że musimy postawić na badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach i we wszystkich obszarach badawczych. Tutaj nie możemy pójść za tym schematycznym myśleniem, że tylko wybrane są tymi motorami rozwoju. To zresztą wybrzmiało przed momentem naszej wypowiedzi. Mówiliśmy o różnych kwestiach merytorycznych, ale głos był ten sam właściwie, prawda? Mamy możliwości, zasoby. No pozostaje pytanie, dlaczego tego nie robimy? Dlaczego nie robi? No to myślę, że temat na kolejne nasze spotkanie. Dyplomatycznie. Bo wątków jest wiele. Natomiast odnosząc się do budowania odporności państwa w oparciu o wyniki badań podstawowych, to jak najbardziej musimy uwzględnić także nauki społeczne i humanistyczne. Będę tutaj ambasadorką tych obszarów badawczych. Dlatego, że komunikacja ze społeczeństwem, ale taka odpowiedzialna komunikacja ze społeczeństwem jest podstawą jakichkolwiek zmian w systemie. Musimy, to jest w naszej gestii. Rozmawiając z ludźmi, musimy pokazywać wyzwania, plusy, ale też ewentualne minusy różnych działań, albo sytuacje, z którymi przyjdzie się zmierzyć. Musimy rzetelnie traktować i po partnersku nasze społeczności. Wydaje się, że cały czas jednak w tej materii, w materii szkoleń, edukacji, kształtowania świadomości jest dużo do zrobienia. Dobrze. Tutaj też Michał powiedział, już trochę zmienię wątek. Rozmawialiśmy o temacie jednak tak poważnym, ale też
no takim bardzo jednak obciążającym, prawda? Więc zmienię trochę wątek. Za moment NCN będzie obchodził 15-lecie. Przygotowujemy taką kampanię wspierającą sposób myślenia i mówienia o badaniach podstawowych z rozmowami z naukowcami i z takim zestawem pytań. Na jedno z tych pytań, które wprost nie wybrzmiały, ale w zasadzie odpowiedzieliście. Ale zadam wam drugie pytanie z tego katalogu, który przygotowałam. To jest pytanie dotyczące początków kariery. Michał jest przedstawicielem pokolenia NCN-u, tak jak powiedziałam, ale już dziś doświadczonym badaczem z własną grupą. Jakie pytanie, jaką porady udzieliłbyś sobie, gdybyś dziś zaczynał? Jakich porad udzielasz swoim młodszym koleżankom i kolegom? Myślę, że są to porady, które ja na szczęście usłyszałem podczas studiów na Wydziale Fizyki UW i są to porady, które po części dalej powtarzam. Być może one się jeszcze do tego w erze AI stały bardziej istotne. Mianowicie myślę, że taką kluczową poradą jest skupienie się na własnym rozwoju, własnych projektach i jak najszybciej wchodzenie w właśnie własne, czy też we współpracy z doświadczonymi naukowcami, projekty naukowe, projekty wdrożeniowe, technologiczne i tak dalej. Bo myślę, że to, co możemy teraz robić najlepiej, to właśnie nie próbować posiąść całą wiedzę, zanim w ogóle coś nowego wytworzymy, bo jest to po prostu niemożliwe, przynajmniej bardzo, bardzo, bardzo trudne. Czy też na przykład skupić się tylko na, jak to często na studiach jest promowane, tylko na robieniu zadanek, tylko właśnie spróbować stworzyć, spróbować wyzwolić swoją kreatywność, przyjrzeć się jakiemuś problemowi, zgłębić go z wielu różnych stron, tak jak wcześniej mówiłem, cofnąć się gdzieś tam do podstaw, zrozumieć go od podstaw i spróbować wytworzyć z tego coś innowacyjnego. I myślę, że to jest taka moja rada, żeby myśleć projektami i to jest to, co NCN zrobił w polskiej nauce tak od podstaw, tak, że z takiego może bardziej zdezorganizowanego robienia jakichś badań, chcąc realizować teraz badania, musimy pomyśleć o tym jako o projekcie. I myślę, że o ile oczywiście potrzebna jest duża swoboda w realizowaniu tych projektów, to myślenie o tym jako o projekcie przy planowaniu takich badań jest po prostu niezwykle pomocne i dobrze, że takie środowisko, taką platformę stworzyliśmy. Jeżeli miałabym teraz bawić się w tutora łamane na mentora pokolenia Z, które właśnie wkracza do środowiska akademickiego, czyli ludzi urodzonych w XXI wieku, wiemy doskonale, że ta generacja, tak oczywiście bardzo generalnie z różnych wyników badań, wiemy o tym, czym się charakteryzuje, pewną autonomią, poczuciem sprawczości. Oczywiście kwestie technologiczne są niezwykle ważne dla tych młodych osób. I jeżeli miałabym wskazywać na kwestie, które warto wziąć pod uwagę, to po pierwsze powiedziałabym, że nie trzeba się bać. Nie trzeba się bać. Marzyć, poszukiwać i absolutnie drążyć tę problematykę badawczą, podążając oczywiście za swoją kreatywnością, ciekawością naukową na różnych polach badawczych. I zgadzam się, że to szersze spojrzenie właśnie w takiej postaci budowania projektu pozwala również na otwarcie innych drzwi, wskazanie innych problemów badawczych. To jest nie tylko odhaczenie, mówiąc kolokwialnie, stopnia naukowego, projektu badawczego, jakiegoś zaliczenia semestralnego, tylko to są pewne elementy dłuższego procesu. I też bazując na swoich doświadczeniach, myślę, że w kontekście nie warto się bać, czy w ogóle odważnie podchodzić do sprawy, dosyć cenna jest mobilność akademicka. Dlatego, że pozwala nam na zdobycie szerszych perspektyw, oczywiście stawia przed nami wyzwania,
ale to w konsekwencji nas rozwija po prostu. No, ty akurat byłaś bardzo mobilna akademicko i to mobilność często jest rozumiana jako mobilność międzynarodowa. Takie doświadczenia oczywiście też macie, ale też można być mobilnym w kraju, prawda? Zgadza się. Twoja kariera to jest właśnie też w dużej mierze ta mobilność akademicka wewnątrz kraju, która wcale nie jest taka popularna. Tak mi się wydaje, że to jest jeszcze dosyć nowa droga, ale tak jak mogę powiedzieć na własnych doświadczeniach, zaryzykuję, ale myślę, że nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, jeżeli bym nie zafundowała sobie takiej ścieżki kariery naukowej. Czy chcecie jeszcze coś dodać? Trzymam kciuki za badania podstawowe i za ich rolę w budowaniu obronności kraju i kształtowania świadomości społecznej. Szczególnie za nauki społeczne, humanistyczne i nauki o sztuce, które mam wrażenie czasami są troszkę traktowane po macoszemu i są niedoceniane, a myślę, że to właśnie wyniki badań prowadzonych z zakresu HS mogą nam dostarczyć w dosyć krótkim czasie naprawdę cennych wyników. A ja trzymam kciuki, myślę, za te polskie komputery kwantowe, bo to dobrze, że się tym interesujemy i to dobrze, że w ogóle jakieś mamy i to dobrze, że angażujemy w to też centra superkomputerowe, ale zróbmy coś razem i zróbmy również własne polskie technologie, które zapewnią nam pewien poziom suwerenności. Dziękuję bardzo. To już tytułem zakończenia jeszcze dodam, że Narodowe Centrum Nauki jest koordynatorem największej sieci technologii kwantowych, Kwantera. I nawiązując do tego, co powiedział Michał, wróćmy do podstaw, bo bez podstaw, bez prawdziwych fundamentów nie będziemy mogli myśleć o prawdziwie bezpiecznym kraju. Dziękuję. Informacje o działalności Narodowego Centrum Nauki znajdziesz na stronie ncn.gov.pl i w naszych mediach społecznościowych.